Cześć wszystkim! Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak robię takie specjalne mydełka świąteczne. Mam takie słodkie, malutkie foremeczki w kształcie, no tu mam serduszko, gwiazdkę i księżyc. I one nawet mają tutaj taką jakby, wiecie, takie one są mineralne, że tu mają taką niby jakby geodę czy coś w środku, no nie? Więc postanowiłam zrobić piękne, świąteczne mydełka. To będą mydełka przezroczyste, będą miały wtrącenie z innego mydełka, no i będą brokatowe i w ogóle takie na świąteczny prezent. Zacznę od zrobienia mydełka przezroczystego. Natomiast jeżeli chodzi o takie zwykłe mydło do wtrącenia do tego przezroczystego, no to użyję to mydełko, które robiłam na filmie mydło na zimno versus mydło na gorąco. Natomiast jeżeli Wy chcecie powtórzyć to możecie wziąć recepturę na zwykłe mydło z tego filmu, natomiast na białe mydło z obojętnie jakiego mojego filmu chcecie. Tak czy inaczej, te obie receptury na końcu filmu znajdziecie bardzo dokładne. No więc tak, zrobienie mydła przezroczystego, no to jest troszkę bardziej skomplikowane niż mydło takie zwykłe białe. Generalnie jest to mydło robione na gorąco i potrzebuje nieco innych składników niż normalne mydło. Zacznę więc od odważenia tych składników. Przede wszystkim do mydła przezroczystego wchodzą oleje, które nie mają zabarwienia. Możecie wziąć olej, który ma zabarwienie, na przykład powiedzmy dyniowy, on jest ciemnozielony, ale Wasze mydło nie wyjdzie idealnie przezroczyste, tylko też wyjdzie takie zielonkawe, być może nawet matowe. Nie robiłam z mydła dyniowego mydła przezroczystego. W każdym razie najlepiej jest wybierać jasne oleje, które nie dają zabarwienia. I będzie to olej kokosowy, taki zwykły. Ja go troszkę rozpuściłam, żeby mi łatwiej było go dozować. Więc ile ja tu? 50 gram, ok. 50 gram. Ok. Teraz biorę olej rycynowy. Olej rycynowy, ile ja go mam? 30 gram. Jest totalnie przezroczysty. O. Olej rycynowy jest totalnie przezroczysty. Przepiękne mydło z niego wychodzi. No tylko, że olej rycynowy jest dosyć drogi i tutaj jest jego wada olbrzymia. I jeszcze kwas stearynowy. On nada naszemu mydłu więcej twardości. No i też jest przezroczysty po rozpuszczeniu. Ile tego kwasu? 50 gram, dobra. Dobra, jest ok. I tu musimy ten kwas stearynowy, to jest taki rodzaj, no nie wiem jak to nazwać, bardziej wygląda jak wosk. To trzeba rozpuścić w kąpieli wodnej. Ja to włożę tutaj do kąpieli wodnej. Mogłam to może w jakimś metalowym garnku robić. No, by było lepsze przewodnictwo cieplne, ale trudno już. Dobra, i teraz przygotuję łuk z sody, wodorotlenku sody i z wody. Czyli tak, przede wszystkim zakładam rękawiczki, bo łuk jest żrący. Więc w razie czego, gdybym się oblała, to jestem bezpieczna po prostu. Przygotowuję sobie pojemniczek na wodę i odmierzam. Ok. Teraz, aby rozpuścić w niej wodorotlenek, to tą wodę wkładam w kąpiel wodną. Mam tutaj już zważony wodorotlenek.
który będę rozpuszczać. Zawsze wsypuję wodorotlenek do wody, nigdy odwrotnie. No i dokładnie mieszam, żeby to się ładnie rozpuściło. Tak, on już się rozpuścił, mogę go łączyć z tłuszczami. I teraz zobaczcie, no ten kwas stearynowy jeszcze mi się nie rozpuścił, ale ponieważ to mydło będzie cały czas podgrzewane, bo to będzie mydło metodą na gorąco, więc tak naprawdę to nie ma dla mnie dużego znaczenia, on się i tak rozpuści w trakcie tego podgrzewania. Mogę od razu do tych tłuszczy wlać łuk. To mi już gęstnieje, dlatego że tłuszcze były bardzo ciepłe, bo były podgrzane. No i łuk też był ciepły i ten kwas stearynowy nie jest do końca rozpuszczony, więc to już się takie porobiły grudy. I teraz, żeby z tego wyszło mydło przezroczyste, to musimy jeszcze użyć paru rzeczy. Przede wszystkim dolewam tu jeszcze gliceryny. Gliceryna nie jest konieczna, ale daje to mydło jest bardziej nawilżające, ponieważ to mydło przy użyciu alkoholu ono nie będzie zbyt delikatne dla skóry. Tak jak mówię, to będzie specjalne mydło, piękne, a może niekoniecznie najłagodniejsze z moich mydełek. Aby to mydło było przezroczyste, muszę koniecznie dodać do niego cukier. Używam cukru pudru, bo on się szybciej rozpuszcza i dodaję określoną ilość. Na końcu będziecie mieli dokładną recepturę. Jest to, powiem Wam, tyle, że dosyć sporo tego cukru. Moim zdaniem cukier sprawia, że mydło jest przezroczyste. Robiłam różne testy z mydłem, bez cukru, z samym alkoholem, z samym cukrem i tylko mydło z cukrem sprawiało, że było ono przezroczyste. Dobra, i teraz to wszystko muszę rozpuścić w gorącej kąpieli wodnej. Mogę oczywiście też w piekarniku, obojętnie gdzie, ale żeby to się rozpuszczało, a nie pieniło się zanadto, to dolewam alkoholu do niego. Musicie użyć jakiegoś jasnego alkoholu, najlepiej spirytusu, ponieważ wódka ma dosyć sporą zawartość wody. To nie jest alkohol, który się dobrze do tego celu nadaje. Może być denaturat biały i bardzo Wam go polecam, bo on jest tani i on oczywiście wyparowuje z tego mydła, więc na końcu i tak go w nim nie będzie i mydło nadal się super nadaje do mycia i nie traci na jakości. I teraz to wszystko muszę włożyć w kąpiel wodną i podgrzewać, aż to się wszystko rozpuści i połączy ze sobą. Mydło przezroczyste trzeba podgrzewać do czasu, aż rozpuszczą się w nim wszystkie grudki i po prostu wyparuje ten alkohol. Pilnujcie go, bo ono lubi kipieć, mieszajcie je od czasu do czasu. Ja je przełożyłam do garnka i po prostu grzeję na gazie, żeby było szybciej, no ale wtedy trzeba bardziej je doglądać. Jeżeli macie je w kąpieli wodnej, no to możecie bardziej się zrelaksować, że tak powiem. No, zobaczcie, jak ono wygląda. I w tym momencie, kiedy ono jest już całe rozpuszczone, nie ma w nim żadnych grudek, możemy po prostu je nalewać do foremek, dodawać również barwników czy środków zapachowych. Mydło przezroczyste jest o tyle fajne, że jest to mydło na gorąco, ale jest ono dosyć lejące się i w momencie, kiedy ja mam tylko 3 takie malutkie foremki, to ja mogę robić w nich mydełka, włożyć je do lodówki, za chwilę wyjąć te mydełka z tych foremek,
a mydło dalej podgrzewać i zrobić następne, dzięki czemu po prostu nie muszę czekać do następnego dnia, prawda, żeby ono mi się zrobiło stałe i dzięki temu mogę zrobić dużo takich małych mydełek, nawet mając niewiele foremek. Dobrze, ja je jeszcze chwilkę położę na gaz. Po to, żeby tutaj dodać do tych foremek trochę tych wtrąceń, o których Wam mówiłam, bo nie chcę, żeby ono było takie jednolicie przezroczyste, tylko żeby tam jakieś drobinki zwykłego mydła się w nim znalazły. Wtedy to tak fajnie wszystko, jak się spienia z mydla, tak fajnie te drobinki tam gdzieś zostają, się odkrywają i bardzo lubię ten efekt. Więc tak, dodam tu troszeczkę tego różu, ciuteńkę fioletu, no to tak dosłownie po odrobince i trochę może tego białego gdzieś. Tak jak mówiłam, to mydło, które tutaj dodaję jako wtrącenia, to jest zwykłe mydło, które zrobiłam na tym filmie mydło na zimno versus na gorąco. Możecie użyć jakiejkolwiek receptury z moich innych mydeł. Możecie użyć gotowego mydła, które rozpuścicie, albo zetrzecie, albo wytniecie jakiś kształt, albo po prostu w ogóle go nie dodacie i tyle, nie? Możecie też zrobić tak, że to mydło przezroczyste nie będziecie rozpuszczać go tak do końca i w nim będą takie zmętnienia, będą takie wtrącenia już po prostu w tym mydle. Wezmę sobie to mydełko przezroczyste, dodam do niego barwnika, będzie to niebieski barwnik, dodam do niego olejku zapachowego, będzie to olejek lawendowy. Wymieszam jeszcze raz. Jak widzicie, ono się pieni, ale jednak ten alkohol trochę redukuje to pienienie. Jakiś taki mi się osad zrobił tu na dole łyżki. Może wezmę czystą, żeby ponalewać. Mydło, które stygnie, momentalnie tężeje, dlatego na wierzchu robi mi się korzuszek skorupka. No trzeba je po prostu cały czas mieszać, nie? Ale dzięki temu też będę mogła szybciutko te mydełka zrobić. O, wiecie, już naleję. Dokładnie do foremki. Momentalnie ono mi tężeje. No proszę Cię, nie tak szybko. Chociaż wypełnij foremkę. Tak, to będę nadal podgrzewać do następnego użycia, żeby mi się nie zestaliło w garnku. Natomiast te foremki wkładam do lodówki i za chwilę, kiedy one się schłodzą, wyjmę je i nałożę następną porcję. I zobaczcie, po dosłownie 5 minutach w lodówce te mydełka, no wychodź, wyglądają tak. O. Są całkowicie twarde. Są bardzo piękne. I ja już mogę w te foremki wkładać następną porcję.
Tutaj mi się cały czas, znaczy ja to wyłączyłam, cały czas to mi się nie grzeje. W każdym razie w momencie, gdyby mi się to mydło trochę zestaliło, to mogę je podgrzać jeszcze raz. Dobrze jest dolać jeszcze więcej spirytusu, czy tam denaturatu, bo to cały czas paruje, prawda? I jeżeli zrobi Wam się zbyt gęste, no to trzeba jeszcze dolać tego alkoholu, podgrzać jeszcze raz i można nakładać następną porcję. I ja tak właśnie będę robić. Ja te mydełka jeszcze chciałam po wierzchu spsikać takim delikatnym brokatem, żeby one były takie błyszczące, no bo to mają być jednak mydełka świąteczne. Pokażę Wam jutro, jak wyszły wszystkie. Natomiast teraz już kończę to nagrywanie, bo rodzina już na mnie krzyczy, że chce dostęp do kuchni i chcę już zacząć hałasować znowu, więc muszę tutaj kończyć. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie przezroczystego mydła, które nie jest tak proste jak inne rodzaje mydła w wytworzeniu, to zapraszam oczywiście, żebyście je zadawali w komentarzach. I w ogóle chciałam Wam bardzo podziękować za wszystkie komentarze, za wszystkie słowa wsparcia, za wszystkie słowa krytyki. To jest dla mnie bardzo ważne i jest to takie coś naprawdę fajnego, że jednak ktoś to ogląda i mam nadzieję, że również robicie takie mydełka jak ja no i życzę Wam w tym wszystkim powodzenia. To jest świetna zabawa i mam nadzieję, że będziecie mieli też z tego ekstra zabawę i super mydełka. Dzięki bardzo i życzę wszystkim bardzo, bardzo wesołych, cudownych świąt Bożego Narodzenia.